Witam wszystkich ponownie. W dzisiejszym filmie temat to deski do krojenia. Proszę spojrzeć przykładowo na tą deskę. Ma kilka lat, ale po 3 miesiącach użytkowania po prostu się wygięła. Normalną deskę po prostu odwraca się na drugą stronę i korzysta. Nowoczesne deski często mają różne doklejki, wyfrezowania, są cieniutkie, tak jak tutaj chyba 18 albo 20 mm grubości. Mają różne stopki pod spodem, silikonowe, gumowe, podchwyty. Tak jak tutaj widać, jest spory łuk i ciężko taką deskę po prostu jest wyprostować, bo normalnie odwracamy na drugą stronę, tak jak teraz, i ona sama z czasem się wyprostuje. Materiał to oczywiście buczyna, twarde drewno. Ogólnie nie wiem, dlaczego jest taka moda, że u nas są popularne deski z buczyny, coraz częściej z dębiny. Ogólnie jest to twarde drewno, więc po prostu moim zdaniem szybciej się tępią noże. Dlatego dostałem zlecenie na zrobienie normalnej deski, takiej jak kiedyś używały nasze babcie. Drewno użyte oczywiście będzie to lipa. Jest to bardzo miękkie drewno, nie tępi noża. Długość deski to będzie 430 mm. Szerokość deski to będzie w granicach 300 mm. Grubość to będzie aż 40 mm. Tyle mi wydało z tej grubej dechy. Oczywiście tniemy po długości. Przewracamy na drugą stronę. Nie jest to może środkowa deska, ale tutaj ładnie się ułożyła i na trochę więcej niż 10 razy grubościówka. Najpierw z jednej strony, później z drugiej strony, tak aby uzyskać 40 mm. Wiadomo, że lepiej by było, żeby to była środkowa deska, ale niestety takiej nie udało mi się kupić. Na te deski mam chyba ze 3 lata. 3 lata robię deskę do krojenia. Są dwa sęki. Tutaj już oczywiście równam. Minusem jedynie takiej deski lipowej jest to, że ona jest bardzo leciutka. No i tutaj będzie frezowanko na uchwyty. To taki mój wynalazek, jeszcze nieskończony. No tutaj trochę mam tępy frez. Frez to jest FI 18 mm. Normalnie to się robi to zaokrąglonym frezem.
ale niestety nie miałem takiego większego rozmiaru, więc jadę po prostu zwykłym palcowym. Najpierw z jednej strony, to za moment to nawet tu mi widać delikatnie nawet przypaliło. Z drugiej strony mi przypali nawet bardziej. A jak Wam się w ogóle podoba moja maszyneria taka skonstruowana na szybko z profili boszowskich? Bo to chyba Retrox, ale nie jestem pewny. No i dym poleciał. Deska będzie oczywiście olejowana. Olej oczywiście do kontaktu z żywnością. Chociaż powiem Wam, że moja połowa nie chciała, żeby olejować, bo z czasem to ona się sama konserwuje. Materiał tak lekki, że trzeba deskę trzymać, bo inaczej nie dałoby się nawet wyszlifować. I teraz olejowanie. Tak, na szybciutko. Będą 3 warstwy. Moim zdaniem wystarczyłoby 2. Każda warstwa w odstępie 24-godzinnym. Olejować też jest problem, bo jest naprawdę bardzo leciutka ta deska. Ogólnie jak się film podoba, a chcielibyście więcej, miło by było zasubskrybować kanał, jakiś komentarz, no i przydałby się oczywiście jakiś like. To Wam troszeczkę przedłużyłem te olejowanie. Oczywiście zwykła gąbka, zmywak. A oprócz tego, jak 3 warstwy dałem, to deska schła mi w granicach 4-5 dni. A na instrukcji pisało, że 24 godziny. I tak wygląda gotowa deseczka. I tu takie 2 małe sęki, ale nie przeszkadzają.